Trasa została zmieniona na taką z jeszcze jedną przekładką, więc powodzenia bezręcznego i z moją mocą. Nie wiem, czy moc tu ma największe znaczenie, ale może ogólnie auto i moje umiejętności. Ale jest szansa, że jeszcze zmienią na taki układ, jak był wcześniej. A zmienili na inny przez to, że na trzeciej zonie, czyli jakby ostatnim zakręcie na zewnętrznej, no jest na asfalcie jakiś taki szajs, nie wiem co to jest, jakby się komuś beton jakiś rozlał czy coś. No i tam podobno ludzie uszkadzają opony i tak dalej. No wczoraj też tam parę razy wpadłem, no to rzucało jakoś dziwnie autem. Wiadomo, zmiana nawierzchni jakaś dziwna nagle. Parę razy mnie obróciło, parę razy przejechałem. Ogólnie później właśnie unikałem raczej tamtego miejsca. No jakbym miał ręczny, to jeszcze może. A tak to ja będę za wolno jechać, chyba, nie wiem. To teraz by się przydały właśnie te 15, co miałem, tylko że żeby bardziej dojechane były, bo one skracały dyfer. Na przyszłą rundę na bank będzie ręczny. Wkurza mnie ta zepsuta żarówka, ale nie mogę jej wymienić, bo maska się nie chce otworzyć. Linka się wczoraj wyrwała. Kurde, fajnie. Tu jest ta zona jeszcze? Fuck. Nie ma szans. Kurde, fajnie. Tu, fuck, no jakbym miał ręczny. No ten ręczny pieprzony by się przydał, no jak wczoraj czułem, że nie jest mi w ogóle potrzebny, to teraz to bez ręcznego powodzenia. Przełoży. No ręcznym tu bym się podciągnął i by poszedł, ale tak to nie chuja. Co jest? Gościu leży w rowie, a nikt Kurde. nie macha. No co jest grane? 1 hour later. Trasa niezmieniona, więc decyzja jest prosta. Rezygnuję z kwali. Zakładam śmietniki, na których i tak będę wracać. I chyba pojadę na tych swoich śmietnikach ostatnią sesję tą łączoną, żeby sobie chociaż troszkę potrenować taki układ trasy. A few moments later. Ciekawe. Kręcam koła, patrzę, coś odpadło. Normalnie śrubka trzymająca tarczę hamulcową się odkręciła i wyleciała w pizdu. Na innych chyba ok. Podałoby przeczyścić chociaż te gwinty. Nie wiem, co się odjebało. Czy się śruby najpierw poluzowały od przeciążeń, czy to śrubka od tarczy. Zdjąłem koła, wypadła śrubka od tarczy hamulcowej. No i co się odkręciło szybciej, nie mam pojęcia. Ale zaczęło rozpierdalać śruby, gwinty, felgę. Końcówka sesji, chcę tylko szybko zobaczyć, czy w ogóle jest sens jeździć w tej ostatniej. A nie wiem, myślę, że jak już jestem, to pojeżdżę w tej ostatniej sesji jeszcze, no bo szkoda tej wydanej kasy.
Ale nie wiem, co to za akcja z tymi śrubami. I te opony są zajebiste, patrz, lekko gazu niż... Ale to masz teraz te śmietniki. No. Ile powietrza? 2,8. A wcześniej jak nie było z tyłu tego gwintu, to 3 było. No i tak podobnie jest jak wcześniej. W ogóle bez kopania w sprzęt. O, no to już jakoś przyczepnie się zmienia. No znowu ktoś leży. Strzelecki. O, leżymy. Z przodu Terrain Sporty właśnie masz? Tak. Przód teraz fajnie klei. Gorzej jak na tym zakładam tamte, to wtedy aż tak dobrze ten przód nie klei. Coś dziwnie przy inicjacji jest, nie wiem o co chodzi. Kurde, fajnie. On już taki kąt zawalił, że myślałem, że wyspinuje. No, ale on ma tam z czego go podnosić i przyhamować też. No i on ma tam już jakieś adaptery czy coś, nie? Skrętu, to on... Jak on w ten pierwszy się tu wpierdalał, jak była odwrócona trasa, to Kurde. jak wózek widłowy. No jaki on ma kąt Kurde. z przodu w ogóle. No bo jak ty adaptery zakładasz czy skręt, to też Mhm. pochyla, nawet jak nie chcesz. O. O! No, dziwo bokiem. O. Gdzie się miałeś do nich przyzwyczaić? Nie, teraz ładnie no. Teraz ładnie.
Aj szkoda, bo oni mnie fajnie puszczali. Właśnie taki rozjebany gruz to jest chyba idealnie pod te zawody. Potnę, bo na inne cię nie wpuszczą. Tu jest sucho. Two 2,000 years later. Wracam właśnie do domu. Pomyślałem sobie, że zrobię małe podsumowanie, trochę pogadam do kamery, to może mniej będzie mi się chciało spać. Dobra, zacznijmy może od paru słów na temat sobotniego treningu. Wszystko spoko, dużo pojeździłem. Szczerze mówiąc, im więcej jeżdżę, tym bardziej widzę, jak wiele jeszcze nie umiem i jak wiele mi brakuje do innych. Najpierw jeździłem na śmietnikach 2,5 godziny. Jakoś później już w miarę wyczułem trasę, że robiłem całą. Później wrzuciłem te używane 16 Race Sporty, 5 na tył, które są wymagane na zawody. 5 barów. Nie chciała fura iść 6, właściwie 5,8. Później też było ciężko. Przełączyłem z gazu na benzynę. W sumie byłem na wyjeździe sam, ale właśnie wtedy zadzwonił do mnie ziomek Wojtek, pozdro. Telefon dałem za zagłówek pasażera i miał transmisję na żywo. Jeździłem tak jakby z nim i gadaliśmy sobie. Chciałem mu pokazać, co się dzieje na torze i stwierdziłem, już miałem odpuszczać, ale stwierdziłem, a może spróbuję. Nie wiem, pokażę mu, że nie idzie czy coś tam. No i zacząłem tam mocniej dawać gazu, jakoś tam troszkę agresywniej. Jakieś auto zaczęło wpadać w większy kąt. No i jak właśnie wcześniej leciałem małym kątem i próbowałem się przełożyć na drugi zakręt, no to prostowało mi strasznie furę, nie szło się przełożyć. A jak właśnie dawałem jakby więcej gazu, większym kątem, przy przerzucaniu się w drugi łuk, jakby tą masą bardziej rzucałem, no i zaczęło mi się udawać łączyć drugi, później jakoś mi się udało łączyć trzeci i kilka przejazdów zrobiłem pełnych, takich, za które na DTS-ie myślę, że dostałbym jakieś punkty, może nie tam 90, ale jakieś 70, może bym dostał, nie wiem. No jakieś tam punkty bym dostał. No i ogólnie fajnie było. Coś mi tam zaczęło stukać, myślałem, że to półoś, bo ogólnie to ona stuka lekko, ale zaczęło stukać mocniej. Zaczyna się niedziela, DTS. Okazuje się, że trasa jest zmieniona. Dołożono 2 zony, 2 przekładki więcej. To spowodowało to, że już nie mogłem jakby lecieć prędkością i się tak fajnie przerzucać. Jak żeby się tam przełożyć, to nie wiem, musiałbym mieć albo jakiś mega kąt, którego nie ogarniam i gaz w podłodze wklepany jeszcze bardziej, czy nie wiem co, albo pomóc sobie ręcznym może właśnie, którego nie mam, bo nie zdążyłem tego ogarnąć. Przejeździłem całą pierwszą sesję, no i miało być tak, że może zmienią z powrotem na starą. Wyjechałem na drugą, nie zmienili, to stwierdziłem, że odpuszczam, wyjeżdżam, wrzucam śmietniki na tył i może zdążę jeszcze wyjechać, sprawdzić, czy jest sens zostawać na ostatnią sesję tą łączoną. Zmieniłem prawe koło, zmieniam lewe.
i okazało się, że śrub, nie wiem, albo nie dokręciłem tak mocno jak trzeba, albo ich nie dokręciłem, nie wiem, wydawało mi się, że dokręciłem, ale pamiętam, że jak je dokręcałem, to miałem w głowie, że nie dokręcaj za mocno, bo to aluminiowe felgi, nie? Aluminiowych się mocno nie dokręca. No a jednak trzeba było je dojebać. No i okazało się, że palcami odkręcałem większość śrub, jak nie wszystkie. Zdjąłem koło, wypadło zabezpieczenie od tarczy hamulcowej, które też się musiało odkręcić później, jak to koło trochę latało. Śruby się lekko ściachały, właściwie jedna tam końcówka gwintu się trochę spierdzieliła. Naleciało opiłków z prawdopodobnie felgi. Reszta śrub wydawała się w miarę ok, były lekko zasypione. Felga, jakby gniazda na śruby lekko uszkodzone, ale no nie wiem, DTS chyba jeszcze przeżyje to koło. I stwierdziłem, że zostaję na tą ostatnią sesję łączoną. Pojeździłem w niej. No nie było mi jakoś super łatwo zrobić całą trasę, ale kilka razy zrobiłem. Trochę też tam spinowali ludzie przede mną, ale też dużo miałem po prostu nieudanych takich przejazdów, że coś tam, nie wiem, tu przyschło, tam ślisko i nie mogłem tego połączyć. Parę razy miałem tak, że właśnie jak ktoś podjeżdżał z tyłu, to się bałem, że we mnie wjedzie. Miałem takiego liścia naklejonego na magnes, że się uczę, ale gdzieś go zgubiłem. I nie wiem, niektórzy jakoś mnie wypuszczali, tak żebym sobie spokojnie jechał, nie podjeżdżali, a inni się pchali, nie wiem czemu, i mnie stresowali. A to auto musi być sprawne, nieobite. Działające lampy, wszystko. Muszę tym wrócić do domu. No i ogólnie wyjeździłem się dosyć w tej ostatniej sesji. Także wracam zadowolony, z uśmiechem na ustach. Trochę jestem zmęczony, ale mam kawkę z Żabki. Nie wiem czemu, ale to cappuccino z Żabki jest całkiem zajebiste. Jeszcze taka ciekawostka a propos rękawic. Niedawno ktoś się mnie pytał, jak się w nich jeździ faktycznie. Zanim zobaczycie ten materiał, to pewnie minie jeszcze miesiąc albo dwa, bo mam tam parę w kolejce. No i odpisałem mu, że właściwie tak pół na pół w porównaniu jakby rękawiczki albo bez, ale teraz jednak stwierdzam, że dużo lepiej w rękawiczkach i warto sobie kupić i uczyć się jeździć w rękawiczkach. Bo jak z początku treningu w sobotę na chwilę zdejmowałem rękawiczki i no to właściwie wydawało mi się, że tak samo, albo nawet może minimalnie lepiej bez rękawiczek, ale jak już dłużej pojeździłem i zdjąłem te rękawiczki i miałem lekko chociaż spocone ręce, no to już się jeździło tragicznie. Jak jeździsz dłużej w jakimś treningu, gdzie masz non-stop jazdę, no to te ręce będą ci się pocić, no i będzie kaszana po jakimś czasie. Będzie się ślizgać kierownica i będzie ci się źle jeździć. No także moim zdaniem na torze tylko rękawiczki, na ulicy no to nie wiem. To zależy w sumie. Bo jak jedziesz na spokojnie i gdzieś tam puste rondo zrobisz, jedziesz dalej, jedziesz, czyli rzadko driftujesz, no to nie musisz mieć rękawiczek. A jak gdzieś dorwałeś pustą miejscówę i napierdzielasz cały czas, to może warto już się uczyć w tych rękawiczkach jeździć. Bo ogólnie jedna różnica jest taka, że jak puszczam kierownicę, no to bez rękawiczek, w niespoconych rękach bardziej czuć tą kierownicę. I czuć jak te ząbki z tyłu jakby przeskakują pod palcami. Nie każda kierownica ma te ząbki, na przykład fake Nardi nie mają, a Nardi mają. A moim zdaniem to jest zajebista sprawa. Takie jakby... nie wiem jak to nazwać.
tak jakby wybrzuszenia z tyłu pod palce. To moim zdaniem to sprawia, że dużo bardziej czuć kierownicę, jak ją puszczasz i ona ci przeskakuje w palcach tak jakby. No i chyba chwyt też może być dzięki temu pewniejszy. I przyszły sezon DTS chyba się nie zapisze. Głównie ze względu takiego, że nie będę chyba miał na to czasu, plus jest to też dość duży koszt. Chociaż ten koszt jest, powiedzmy, zrozumiały, normalny jak na zawody moim zdaniem. No, ale jednak trzeba się zadeklarować na 5 terminów, zapłacić z góry 4 koła, inflacja jest, może będzie drożej. Za to myślę, że na trening jakiś przyjadę. No a DTS nie wiem, zobaczymy. Bo ogólnie jest fajny klimat, jest spoko. Przez 3 rundy poznałem, tak właściwie z przypadku można powiedzieć, już sporo fajnych ludzi. No, dzisiaj na trzeciej też poznałem ekipę trochę Febla Motorsport, pozdro ziomeczki. Pomogli mi, życzyli mi kompresor w sobotę, że dobiłem to ciśnienie tam do 5,8, także dobry kompresor. W ogóle śmiesznie, bo jeden ziomek z ich ekipy, Andrzej, zobaczył, że dodaję storki, że jadę na trening i napisał do mnie. No i coś tam zaczęliśmy pisać na Insta. No i generalnie jakby zaprosił mnie, żebym stanął obok nich w sobotę, co było zajebiste. Także pozdro Andrzej. Pogadałem też trochę z Kacprem, Blaszakiem, pozdro ziomek. O dziwo u mnie finalnie bez żadnych awarii. Oprócz tego, że jak chciałem sprawdzić, czy mam płyn hamulcowy, bo mi wyskoczył błąd, to urwała się linka od maski. Ale raz wcześniej się otworzyła, raz olej sprawdziłem w połowie treningu. Także mam nadzieję, że olej jeszcze jakiś tam jest. Jeśli chodzi o taki krótkoterminowy plan na przyszłość, no to na pewno przed następną rundą podłączenie hydro. I chciałbym założyć w końcu ten gwint na przód. Myślę, że się trochę poprawi prowadzenie jeszcze. Ale już tak go długo zakładam, że gwarancji nie daję. Aha, no i jeszcze jest taka faza, że no na razie tak wstępnie założyłem to hydro. No i przy wrzucaniu wsteka trochę się uderza w to hydro. Więc stwierdziłem, że założę short shifter. Nie lubię za bardzo short shifterów, ale jak wsiadłem do E36 Muzeja na ulicy kiedyś, no to w sumie nie było tak źle, nawet spoko wrażenie, chociaż trochę za krótki był ten skok. No ale kupię short shifter od CNC71. On ma regulowany skok. Chyba ustawimy największy, czyli żeby był trochę krótszy niż seryjny, ale żeby nie był taki zajebiście krótki. Do tego od razu przy montażu taki wodzik od Odessy zamontujemy. Jakieś cięgno, czy nie wiem co to tam jest, wrzucę wam linka w opisie, który powoduje zmniejszenie luzów. No i myślę, że będzie dobrze. Będzie git. I na pewno w niedługiej przyszłości chciałbym w środku jeszcze parę rzeczy zrobić. Czarny sufit, quick release, bandana i kubły. I to właściwie będzie koniec. Jeszcze może jakieś mini zmiany, ale głównie te. Jeśli chodzi o kubeł, to z grubsza nie czuję, że potrzebuję, ale jak jestem na tym Toruniu, to czasami, jeszcze szczególnie przy tych rainsportach z tyłu, tak latam po tym fotelu, gdzieś tam się muszę zapierać jakoś tak dziwnie. No nie zawsze, ale czasami to czuję. Jakby nie wiem, coraz częściej to zauważam, coraz bardziej mi to przeszkadza. Więc kubeł by na pewno dużo poprawił, jeśli chodzi o komfort jazdy bokiem. Nie wiem, czy montować 2 kubły, bo ten drugi przy takim właśnie dojeździe na kołach to jest spoko jako fotel wypoczynkowy. No i a propos właśnie jeżdżenia na kołach,
to nie wiem, ja już się trochę przyzwyczaiłem i nawet trochę to polubiłem, ale ogólnie nie polecam, bo przede wszystkim jak coś się zjebie na torze, no to pozdro. Jakimś cudem jeszcze tak nie miałem, ale co gorsza, taki wyjazd zazwyczaj wiąże się z tym, że wiozę koła na tylnej kanapie. Teraz jakoś się tak spakowałem, że wiozę tylko jedno, ale teraz mam tylko jeden komplet, a jak mam dwa komplety, no to w ogóle musiałem je dać na tylną kanapę, bo jak jeden był w bagażniku, to koła tarły nad kola. No i co? No i jechanie z 4 kołami na tylnej kanapie, no to przy wypadku powodzenia mogą zabić czy coś. Także nie polecam. Myślę, że najlepiej na kołach jechać jak macie gdzieś blisko. No ja tu jadę 4 godziny, więc tak w sumie średnio blisko. No ale prawie cała trasa jest lightowa. No teraz jadę jakimiś wiochami trochę, ale w miarę okej, droga. Później wjeżdżam na jakieś drogi szybkiego ruchu czy coś takiego. No i tam już się dobrze jedzie, no. Prosta droga, taka autostradowa. No i myślę, że to tyle na dzisiaj. Że dzięki za oglądanie. Zachęcam do zostawienia jakiegokolwiek komentarza. Zawsze fajnie, jak jest jakaś tam wymiana zdań. No i jeśli jeszcze nie zostawiłeś suba, no to zachęcam, zostaw suba. I widzimy się za 2 tygodnie. Essa! Playing with the word, now Hollywood geeking. It's just another Hollywood weekend.